Witajcie. Jakiś czas temu przeczytałem ciekawy komentarz jednego z widzów, który prosił o zaprezentowanie sposobu na odpalenie ciągnika siodłowego pozostawionego na biegu, gdy zejdzie z niego powietrze. Dzięki za sugestię, bo to naprawdę fajny temat i dzisiaj się nim zajmę. Ale najpierw zostawcie lajka i suba, a jeśli chcecie mieć powiadomienia o kolejnym odcinku, kliknijcie w dzwoneczek. Z góry dziękuję i zapraszam na C+E. Jedziemy z tematem. Problem z komentarza jest dość złożony, bo pozbawiony powietrza ciągnik ma na przykład zablokowane hamulce. Ale ja dzisiaj nie o tym. Odsyłam do odpowiedniego filmu w tym temacie, gdzie pokazałem, jak poradzić sobie z zablokowanym hamulcem na przykładzie naczepy. Kiedy powietrze zejdzie z ciągnika, a zostawiliśmy go na biegu, tak jak w opisanej przez widza sytuacji, to nie będziemy go mogli normalnie uruchomić, żeby uzupełnić ciśnienie w układzie. Więc jesteśmy uziemieni. Większość ciągników siodłowych i autobusów, i to niezależnie czy z manualem, czy na automacie, ma zamontowany czujnik biegu jałowego. Nie pozwala on na uruchomienie silnika, gdy mamy włączony inny bieg niż neutralny. Chodzi m.in. o względy bezpieczeństwa. Powietrze może zejść z układu pneumatycznego, gdy jest nieszczelny, ale czasem zdarza się, że ucieknie ze sprawnego ciągnika, gdy stoi długo nieużywany. Jeśli zdarzy nam się wpadka z pozostawieniem na dłużej ciągnika na biegu, to znam przynajmniej dwie metody na poradzenie sobie z tym tematem. Jedna jest łatwiejsza, ale wymaga wcześniejszych przygotowań, nazwijmy to sprzętowych. Druga jest trudniejsza, ale nie znajdziecie jej w żadnej instrukcji obsługi i do niej będą potrzebne pewne umiejętności manualne. Od razu zaznaczam, że ten problem dotyczy ciągników niewyposażonych w zabezpieczenie, które wybija na bieg neutralny podczas wyłączenia silnika. Ja zawsze mam dostęp do nowych Euro 6, które mają taką opcję, ale na nich pokażę Wam, jak poradzić sobie z tym problemem. Prostszym sposobem jest uzupełnienie ciśnienia układu pneumatycznego z zewnątrz. Najlepiej poprosić o pomoc innego kierowcę, który będzie mógł podjechać swoim ciągnikiem i poratować nas sprężonym powietrzem. Ten ciągnik nie ma powietrza w układzie, a ja specjalnie zostawiłem go na biegu. Musimy nabić powietrze. Ale żeby cała operacja przebiegła sprawnie, potrzebujemy węża z odpowiednimi końcówkami. Najlepiej nadaje się wąż zbrojony, który wytrzyma ciśnienie panujące w układzie. Najważniejsze są jednak końcówki. Wąż musi mieć z obu stron taką motylkową nakrętkę, która będzie pasowała do złącza pneumatycznego w rozdzielaczu. Najpierw wąż podpinamy sobie do naszego pozbawionego powietrza ciągnika, a później do ciągnika sprawnego, z którego bierzemy powietrze pod ciśnieniem. Odpalamy silnik w drugim ciągniku. I po kilku minutach ciśnienie powietrza powinno pozwolić nam na wrzucenie biegu jałowego. I po problemie. Co jednak zrobić, kiedy nie mamy innego ciągnika, porządnej sprężarki albo odpowiedniego węża pod ręką? Jest jeszcze jedna metoda, ale o niej opowiem Wam już w ramach ciekawostki. Od razu zaznaczam, że nie jest to sposób zaczerpnięty z oficjalnej instrukcji obsługi. Wiem jednak, że niektórzy go stosują i działa. Metoda polega na odpaleniu ciągnika w trybie awaryjnym. No tak, ale jeśli rzeczywiście mamy wbity bieg inny niż neutralny, to co wtedy? Przecież ciągnik nam ruszy i to stwarza niebezpieczeństwo. Żeby tego uniknąć, trzeba przerwać układ przeniesienia napędu, tak jak robi się to podczas holowania. Dzięki temu odpalenie silnika nie przełoży napędu na koła i będziemy mogli spokojnie napompować układ pneumatyczny i zrzucić na bieg jałowy. Zanim przystąpimy do całej operacji, ciągnik siodłowy warto zabezpieczyć klinami, żeby przypadkowo nie odjechał. Do tego hamulec postojowy nie zaszkodzi. Pamiętajcie, że przed odkręceniem wału trzeba przymocować go pasami do ramy, tak żeby się trzymał. Chodzi o to, żeby po odkręceniu nie upadł na podłoże. Ważna rzecz. Przed odkręceniem musicie zaznaczyć sobie jakoś pozycję montażową, żeby później nie mieć problemów z jego ponownym zamontowaniem. W tym ciągniku do odkręcenia są 4 śruby i do tego będziecie potrzebowali klucza 19. Dopiero kiedy odkręcimy wałek przegubowy, możemy spokojnie uruchomić ciągnik w trybie awaryjnym, bo auto nie przeniesie napędu na koła. W tym trybie systemy zignorują fakt, że jest włączony inny bieg niż jałowy i silnik powinien odpalić. Tak jak wspomniałem, ten ciągnik ma zabezpieczenie, które zrzuca na bieg neutralny po wyłączeniu silnika, co zapobiega pozostawieniu go na biegu. Ale pokażę Wam, jak działa odpalanie w trybie awaryjnym, jeśli włącznik zmiany biegów mamy w złej pozycji. Należy wcisnąć pedał gazu do połowy
przekręcić kluczyk w stacyjce tak jak do odpalenia i poczekać około 15 sekund. Po tym czasie silnik powinien zaskoczyć. Pamiętajcie tylko, żeby nie wykonywać tej czynności, zanim nie ściągniecie wału, bo auto ruszy i możecie narobić sobie kłopotu. Kiedy już uruchomimy silnik, ciągnik sam napompuje układ pneumatyczny i wtedy będziemy mogli zrzucić na bieg jałowy. Potem z powrotem montujemy wał według wcześniej zaznaczonej pozycji i to w zasadzie wszystko. Dodam jeszcze, że w temacie problemów z włączonym biegiem może również zawinić sam czujnik biegu jałowego. Wtedy pompowanie nic nie da i trzeba zastosować metodę odpalenia awaryjnego albo wymienić czujnik. Jak widać po dzisiejszym odcinku, na wszystko można znaleźć metodę. Tytułem podsumowania dodam, że nikogo jednak nie zachęcam do wykonywania takich czynności przy ciągniku. Ale jeśli ktoś chce i lubi poszerzać swoją wiedzę na temat najważniejszego narzędzia swojej pracy, to może ją znaleźć na tym kanale. Życzę szerokości z C+E. Do zobaczenia.